wiedząc, jak dużo będzie tutaj wspaniałych narzędzi i tak czując, że będę się tutaj po prostu bardzo dobrze bawić, wiedziałam, że chciałabym najpierw przyjść, wszystkiego dotknąć, zobaczyć i dopiero później będę tworzyć jakiś koncept tego. Cały ten obiekt, który tutaj widzicie, nazywa się tonarium. Na niego składa się zestaw modułów Serge'a, zestaw modułów Backbrenda, są to syntezatory modularne. Każdy obiekt tutaj, który zobaczycie, odpowiada za inną funkcję. Mamy oscylatory, mamy filtry, equalizery, klawiaturę, dzięki której można kontrolować wysokość dźwięku. No i cały ten dźwięk, przechodząc z tych dwóch obiektów, wchodzi mi do stołu mikserskiego, który został stworzony niejako DIY. Parokrotnie mi się zdarzyło pracować w przestrzeniach, które umożliwiają tworzenie tego imersyjnego dźwięku wielokanałowo. Wydaje mi się, że jest parę koncepcji używania tego systemu. Można bardziej obiektowo go traktować, albo raczej używając różnych obiektów dźwiękowych bardzo mocno poruszać nimi w przestrzeni, tworząc takie kino dźwiękowe, nazwijmy to tak, nie? Albo, i tego konceptu jestem fanką, żeby tworzyć rozszerzone pole dla tego dźwięku, ale w taki bardzo delikatny sposób, czyli raczej nie myśląc o dźwięku jako o różnych obiektach, które się składają na ten cały dźwięk, tylko myśleć o dźwięku jako jedności, tworząc taką przestrzeń dźwiękową, w której nie chodzi o to, żeby rozróżniać te różne obiekty w przestrzeni, tylko żeby rozszerzyć tą percepcję dla odbiorcy. I on nie musi się skupiać znaczy nie jest tego celem, żeby skupiał się na znajdywaniu tych poszczególnych obiektów, tylko słuchać wszystkiego jako jedności. Nigdy nie dostawałam większego strzału dopaminy niż jak wtedy, kiedy gram muzykę przed ludźmi. Jedną z ważniejszych rzeczy jest to, aby komunikować się w jakiś sposób z odbiorcami, a z drugiej strony też czerpać z tego satysfakcję. Czuć, że to jest moje i że te pomysły też w jakiś sposób przemawiają nie tylko do publiczności, ale i do mnie. Tworzę muzykę do filmów, prac audiowizualnych, instalacji, prac multimedialnych. Czasami zajmuję się sound designem. To jest chyba najbardziej improwizowana praca, jaką przyszło mi stworzyć do tej pory, której podstawą gdzieś tam jest muzyka dronowa, której sama jakby się poruszam. Na całą kompozycję składa się tak naprawdę 16 akordów, które są bardzo mocno rozwarstwione. Bawiąc się tymi warstwami, zwiększając ich intensywność, zmniejszając ich intensywność w czasie, tworzę tę formę. Najdłużej chyba biłam się z myślą, żeby nie pójść w takie standardowe schematy, których używam przy tworzeniu, czyli absolutnie porzucić swój sprzęt, którego zazwyczaj używam i użyć wyłącznie tych narzędzi, które znajdują się tutaj w Tauron Labie. Praca, którą skomponowałam, powstała wyłącznie na ten system modularny, który się tutaj znajduje i żadnych innych narzędzi swoich standardowych nie używam. Pełen analog wyszedł z tego.
Dla mnie najbardziej wyjątkową rzeczą, absolutnie wyjątkową, był system modularny, z którym mogłam pracować. Technologia jest bardzo ważna i jeżeli nie używamy jej w swojej sztuce, to przynajmniej powinniśmy znać te narzędzia. Według mnie, żeby być na bieżąco, ale technologia nigdy nie powinna być ważniejsza od konceptu pracy. Powinniśmy ją traktować wyłącznie jako to narzędzie, a nie jako główny koncept. Osoby tworzące Tauron Lab zaprojektowały naprawdę mądrze ten system. I wydaje mi się, że sama byłam też trochę zdziwiona, że tak szybko udało mi się stworzyć tą finalną pracę. I wydaje mi się, że to by nie było możliwe właśnie bez tych narzędzi i bez tego, jak potężnie inspirującym narzędziem one są.